i rośnie. To niedobrze. To teraz jest taki słabszy moment, a są chwile porywów, to dużo mocniej wieje. O, jest 9, prawie 10. No właśnie, to taka dzisiaj jest pogoda. Dzień dobry. To jest kolejny dzień weekendowy, kiedy próbuję coś polatać. Pogoda coraz mocniej wieje. Jak przyjechałem tutaj, a w ogóle to nabyłem takie urządzenie, które pozwala mierzyć prędkość wiatru. No i jak przyjechałem, to miałem 2,5 km na godzinę. W tej chwili mam 5. Dobra, spada, ale też pokazało mi i 7. Także niedobre warunki, nie za dobre. Natomiast też właśnie buja się 6, 5, 6. Nie, dobra, ok, 7. O, skoczyło. Dobra, nie o to chodzi, bo i tak polecę, niezależnie od wszystkiego. Maszyna, która będzie leciała, to samolot, który oglądałem już kilkakrotnie na kanałach i przy dziewiczych lotach też kilkakrotnie widziałem, że nie wyszło, mocno nie wyszło, a ja jeszcze zrobiłem pewne modyfikacje. I jest to od Eclipsona Go Wolf. I tak, dobrze widzicie, nie ma podłączonego skrzydła. Ja po prostu nie mam miejsca na to, żeby przetrzymywać samoloty całe złożone, więc staram się, żeby dało się to jakoś rozłożyć. No i zastanawiałem się, jak to zrobić. Chciałem początkowo tutaj otwory, śruby, gwinty, mocowania, ale wiecie co, zdecydowałem się na rozwiązanie w sumie sprawdzone, stare, sprawdzone rozwiązanie na gumy. Jak to zrobiłem? No dość prosto to zrobiłem. Tutaj są wklejone, jak zresztą widać, pręty węglowe, jakaś tam trójeczka czy coś koło tego, z jednej i z drugiej strony, na żywicę. W dodatku jeszcze tutaj jest takie, powinno być widoczne, wzmocnienie wydrukowane. Nie jest ono konieczne. I wnętrze zostało zalane, nie wiem, czy to będzie widać, spróbujemy to pokazać. Ale wnętrze zostało zalane żywicą, tak czy inaczej. Cała tutaj powiedzmy ta wieża, tutaj ten element utrzymujący jest nieprawdopodobnie sztywny. To jest mega sztywne, co tutaj jest razem z resztą kadłuba, to powoduje, że to wszystko dobrze się trzyma. Uchwyty na kamery i cóż, mam nadzieję, że jakiś z tego materiał będzie. I mam nadzieję, że nie wyjdzie tak jak na tych filmach, które widziałem. I poskładam go. Za chwilę zobaczymy, co tutaj nam z tego wszystkiego wyjdzie. Radio battery is low. No dobra, nie ma co za długo się zastanawiać. Wszystko generalnie ustawione. Wiatr wieje mocno. I poszedł. No ten wiatr wyraźnie daje mu się we znaki. Ależ go szarpie. Bo tutaj jest jeszcze, tak, jest stabilizacja. Trzeba powiedzieć, że jest stabilizacja, ale to jest pierwszy raz przeze mnie użyta na tym samolocie stabilizacja. To po wylądowaniu. Może tak, to po wylądowaniu. Mocno go zadziera, za bardzo też z tym nie będę walczył, bo się zaraz okaże, że będzie na glebie. I tak sobie nieźle radzi. No i tak w sumie powiem, że zastanawiam się, dlaczego na tych filmach, na których widziałem, że takie problemy mieli z tym samolotem, to nie wiem.
Brak steru kierunku daje się we znaki w tak wietrzną pogodę. Ale daje radę. No nie, no strasznie wieje. No to nie jest jedyny dziewiczy lot, który mam zaplanowany na dzień dzisiejszy. A pierwszy. No i przyznam, że nie wiem, czy nie odstąpię od kolejnych. Tutaj mamy takie dość klasyczny samolot. O kurczę! Dobra, jest opanowane. Większy gaz, nie trzeba. No akumulator tutaj został założony taki nie do końca szczęśliwy dla tego samolotu. No brak steru kierunku, tu by się przydał ster kierunku teraz. Oj, żeby nie mieć, wybrany nie do końca szczęśliwie, żeby mieć mniejszy problem z wyważeniem samolotu. Tak naprawdę to bym taki większy akumulator mógł dać. A może spróbujemy wylądować, załóżmy większy akumulator. Będzie cięższy. No patrz, no ster kierunku. Dobra. Dobra. Udało się. Może nie było to wymarzone lądowanie, ale całkiem niezłe. Jak mając na uwadze te dużo kretowisk. Ale śmigło całe. Twarde badyle. Ale samolot też cały. O, tylko kamera się troszeczkę przestawiła. No dobra. No i tutaj widziałem, że przyhaczyły, ale nie widzę żadnych uszkodzeń, co jest pocieszające. Dobra, drugie podejście. Cięższy akumulator, ale też i mocniej wieje. Naprawdę nieprzyjemne są te powiewy wiatru. O kurczę! A! Co tu się wydarzyło? RSSI critical warning. Sensor lost. Motor disabled. Sensor lost. No to już widzieliście. Nie poszło. I teraz tak. O ile czasami rzeczywiście mogę powiedzieć, że niektóre sytuacje, które się dzieją, to są moje błędy. O tyle w tym wypadku, nawet jak go już doszedłem do niego, podniosłem, to okazało się, że cały układ sterowania działał. Nie było komunikatu o utracie zasięgu. Zasilanie było utrzymane, wszystko działało i no dobra, wróćmy do początku tego, co mówiłem, że w dziwnych okolicznościach te samoloty widziałem, że są tracone. Może to nie był taki przypadek, jak widziałem na tych filmach. Może tamte wyglądały troszeczkę inaczej. O, gdzie ty tam chcesz lecieć? No i jeszcze chce latać? Jeszcze mu mało. No dobra. Także może to nie był taki przypadek, jak widziałem na filmach. No ale efekt jest tego, jak widać. Czy go się da odbudować? No zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Skrzydło raczej tak. Kadłub. No co mam powiedzieć? Zobaczymy. No nie takie rzeczy już odbudowywałem. Tym bardziej, że tutaj no, nie powinno być tak źle. Damy radę. Nie, jeszcze coś z tego będzie. Natomiast nie wiem, czy uda mi się to złapać, ale tutaj tak sprawdzałem sobie prędkość wiatru, to wiem, że momentami przekracza grubo 15 km na godzinę, co jest dość dużą prędkością jak na model, i to zwłaszcza bez steru kierunku. Ja o tym w trakcie lotu mówiłem, czy w którymś momencie mówiłem,
Tak to jest, jak nie ma tego steru kierunku, potrafi wiatr złapać tak samolot, że lotki nie są w stanie wyprowadzić. Zresztą miałem też problem tutaj przy lądowaniu, też obawiałem się, że no będzie katastrofa. Tak czy inaczej doszło do katastrofy, troszeczkę inaczej niż przewidywałem. Dobrze, że śmigło jest całe, dobrze, że tutaj nie poszarpało za mocno. Natomiast co do samego tutaj układu, to po raz pierwszy tutaj zastosowałem FMS Reflex V3 i tutaj połączone z odbiornikiem niestabilizowanym FR Sky'a. I no trudno mi tutaj się wypowiadać, bo samolot jest w stanie jak tutaj jak widać. Natomiast no, działała ta stabilizacja i nawet jak doszedłem do niego, podniosłem, to nadal to wszystko działało. Stąd mój wniosek jest taki, że tutaj te fatalne warunki pogodowe doprowadziły do tej sytuacji i mam tam jeszcze, nie będę pokazywał, ale tam mam jeszcze 2 samoloty, które w ogóle nie latały i dzisiaj odpuszczam sobie zagadnienie. Mam jeszcze tam jeden samolot, który został odbudowany, bo też w fatalnych warunkach próbowałem latać. Chyba muszę zmienić swoje podejście, wyczekać na pogodę, która będzie dawała szansę na przeżycie tych samolotów, a z drugiej strony, no cóż, ich ilość rośnie i za bardzo nie ma co z nimi robić, więc no, taka trochę naturalna selekcja. Bo jest ze mną model, który, uwaga, tak, to będzie taka mały spoilerek tutaj, tam się czai iskra, żeby nie na słońcu, żeby się nie nagrzała, nie zdeformowała. I też miałem dzisiaj latać, ale nie będę, bo też w tej wersji i tu powiem, jest wersja ze sterem kierunku i po dniu dzisiejszym zastanawiam się, a może trzeba byłoby wydrukować taką wersję. I powiem tak, Iskra jest samolotem, który uważam za chyba najlepszy, jeżeli chodzi, a na pewno jeżeli chodzi o EDF-y drukowane, to na tą chwilę nie znam lepszego samolotu. Dobrym konkurentem dla niego jest MiG-15, dlatego że jest darmowy, ale nie lata tak dobrze jak Iskra i tu mogę z czystym sumieniem polecić ten samolot. Natomiast wracamy do Eclipse on Go Wolf i powiem tak, to jest darmowy model, więc no cóż, koszt pozyskania żaden, wydruku nie za duży, natomiast no nie lubię kiedy przez takie sytuacje czy awarie techniczne tracę samolot, ale to się zdarza. Tu jeszcze sobie obejrzę w domu na spokojnie film, czy coś mi nie umknęło, bo zdarza się, że pierwsze wnioski, które tutaj wyciągam, nie do końca są właściwe. No cóż, ja dziękuję za oglądanie. Proszę, śmiało piszcie komentarze, co myślicie. Jeżeli macie jakieś tam swoje wnioski, sugestie, piszcie tam na dole w komentarzach. Dziękuję za pomoc, za wsparcie, za dobre słowo. No i do następnego filmu. Cześć!